koło 120 mm. Zrobimy teścik, czy sprężarka szybciej będzie nabijała, czy nie będzie nabijała szybciej. Cześć siemanko. Ostatnio robiłem test tego kompresora. No i wyniki były słabiutkie. Postanowiłem zmienić koło pasowe. Niestety mam podwójne, bo zamówiłem jedno. Za blisko było tej strony, silnik by krzywo był. Teraz jest elegancko, prościutko. To jest koło 120 mm. Tutaj 260. Nie wiem jak mierzyć te koła pasowe. Tak, to koło pasowe w średnicy ma 86 mm. No gościu serwisant mówił, że 80. No to powiedzmy, że to by wychodziło tak. No i to może się zgadzać, bo pasek jednak pracuje trochę niżej niż tutaj po okręgu, nie? Ale tutaj miałem kupione koło 120 mm, no i ma 120 mm w średnicy, czyli kurde, tam nie wiem jak to do końca jest. Dobra, jedziemy. No i stop. 2 minuty 59 sekund. 8 bar ciśnienie. Czas napełniania 2,59. Policzę 3, 180. Ciśnienie załączenia. Czas dobijania to jest nieważne na razie. Oblicz wydajność. Pojemność butli 115 litrów. Oblicz wydajność. Wydajność sprężarki bez uwzględnienia strat 306 litrów na minutę. Z uwzględnieniem strat 260 litrów na minutę. Czyli wzrost jest zdecydowanie bardzo duży. No i dobra, teraz teścik. Będę spuszczał powietrze i zobaczymy jaka wydajność będzie przy dobijaniu. - 47 sekund. Mogę zaokrąglić do 47 w dół, bo trochę za długo powietrze spuszczałem. 6. Czas dobijania 47 sekund. Oblicz wydajność. Przy dobijaniu 293 litry z uwzględnieniem strat 250 litrów na minutę. I taki wynik mnie satysfakcjonuje jak najbardziej. Jakbyście chcieli sobie obliczyć, to zapraszam na stronę kalkulator wydajności efektywnej kompresora. Poprzednim razem wydajność wyszła mi 212 litrów z uwzględnieniem strat 180. Przy dobijaniu wyszło 179 z uwzględnieniem strat 152 litry, czyli przebitka jest niesamowita. No wyniki są bardzo dobre. Niektórzy pisali, że silnik nie da rady, kurde, że pompa nie da rady, że chuj dupa i kamieni kupa, że nic nie da rady, że ktoś to tak obliczył, że to tak zajebiście jest wszystko i chuj. Tylko, że najlepsze jest to, że te pompy idzie je kupić na AliExpress, czy na Temu, czy gdziekolwiek indziej i mają podane różne kurde parametry. Niektóre mają podane, że mogą pracować nawet do 1400 obrotów na minutę. Zalecane było jakoś od 960 do 1050. Przy tym kole, które miałem oryginalnie, pompa nie osiągała 960 obrotów, tylko to się kształtowało na poziomie około 860, czyli 100 obrotów na minutę za mało. Przez to były takie słabe wyniki. Jakoś bardzo się nie zagrzała, napompowała te 115 litrów, później spuściłem powietrze i jeszcze raz zrobiłem test. Rękę mogę trzymać, także no nie jest to jakieś bardzo gorące. Fakt faktem, słychać po niej, że szybciej pracuje. Nie jest jakaś kurde gorąca naprawdę. Silnik to kurde w ogóle się nie zagrzał. Czy silnik da radę? Myślę, że w zupełności. Zaraz wam coś pokażę. Silnik ma najciężej przy dobijaniu, więc teraz włączę kompresor. No i co? Nie wydaje mi się, żeby ten silnik był jakoś przeciążony. Mówię, on się nawet kurde nie zagrzał. No pompa jest taka teraz chwilę gorąca, ale to za chwilę to opadnie temperatura. Koło 120,
260. No i mamy te kurde 300 litrów. Producent deklarował 240, w niektórych źródłach było 260. No także można powiedzieć, że faktycznie ta pompa da radę tyle wyciągnąć. Myślę, że by dała radę jeszcze więcej wyciągnąć, no ale to już by była dla niej całkowicie męczarnia. Czysto teoretycznie powiedzmy, że średnica na silniku była 85, na urządzeniu 260, to wychodzi około 915 obrotów na minutę. Założyłem koło 120, to mamy 915 i tutaj mamy 1292 obroty na minutę. Więc obroty wskoczyły o 300 obrotów na minutę. No jest to dużo i się zastanawiam, czy nie założyć koła 110. Wtedy obroty na pompie będą 1185. No i wydajność też powinna być, no wiadomo, mniejsza niż teraz, ale większa niż wtedy. No, także nie będę przeciągał tutaj tego filmu. Chciałem przetestować, czy silnik da radę, czy pompa da radę. Nic się nie stało, nic nie wybuchło. Pompa się jakoś nie zagrzała. Wiadomo, jak ona by pracowała. Kurde, 8 godzin czy tam ileś, to by mogło ją coś trafić. Ale po pierwsze, to nie jest sprzęt do takiej pracy. A poza tym tłumaczenie, że mniejsze koło pasowe powoduje, że wtedy sprężarka dłużej odpoczywa, jest dla mnie bez sensu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Hej!